cześć, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Zaczynamy nowy tydzień, moi drodzy. I tak, Kaspi poszedł do szkoły, zaprowadziłam go do busa. No i co Wam mogę powiedzieć? Pogoda u nas jest w miarę taka nawet dobra, ponieważ nie musimy już wychodzić w grubych kurtkach, znaczy się w takich, no wiecie. Jest w miarę tak, żeby się ubrać, ale na krótki jest za zimno. Ochłodziło się u nas, ale jest w miarę tak, żeby fajnie sobie wyjść, tak lżej się ubrać, tak? Ja mam taką pikowaną kurtkę, więc ona mi wystarcza na tą pogodę, nie będzie mi zimno, bo pod spód sobie ubieram taki właśnie, o, patrzcie, taka, znacie to, sobie kupiłam właśnie na promocji w Street One, także tak to wygląda. I powiem Wam tak, przychodzę dzisiaj do Was z tematem, a mianowicie takim, że nie wiem, co nieraz mojemu dziecku mogę dać do jedzenia, ponieważ jest jego jadłospis bardzo ograniczony, chociaż były momenty, kiedy się ten jadłospis rozszerzał. Zaraz Wam powiem co i jak. Powiem tak, Kacper był mały, to w ogóle nie chciał ssać mojej piersi. Później z pokarmu naturalnego po 4 tygodniach karmienia, można powiedzieć maksymalnie 2 miesiące chyba go karmiłam, bo później on mnie ranił, no to musiałam odciągać mleko. No i później już go karmiłam sztucznie. Były problemy z połykaniem. W dalszej części musiałam mu dawać serki homogenizowane, które bardzo lubił, bez żadnych owoców przede wszystkim, bo dławił się nimi. Co mogę jeszcze powiedzieć? Słoiczki mu dawałam, Babyko, te bardzo takie starte, akurat je też akceptował. Później nic innego nie chciał jeść. W wieku tak 2 lat po prostu nie mógł patrzeć na owoce, na takie rzeczy, coś w kawałku, żeby pogryźć i zjeść. Od razu brało go na wymioty. Takie, wiecie, no. Dobra. No to staraliśmy się dawać jakieś rzeczy, no nie wiem, kartofle rozmiażdżone, takie pire zrobione, jakieś takie, wiecie. Kacper ogólnie w swoim jadłospisie nie lubi nie lubi sosów. Jedynym wyjątkiem jest sos do spaghetti, to jeszcze zje. Kiedyś było tak z tym spaghetti, że jadł sam makaron, w tym momencie też je sam makaron, ale czasami ma przebłyski dość często, że je go z mięsem już mielonym i sosem. Nigdy nie było tak u niego jak u niektórych autystów, że osobno sos, osobno po prostu ten makaron. Bo próbowałam kiedyś tak zrobić, z początku akceptował, to znaczy się, no bo akurat ze słyszenia wiedziałam, że oni tak robią i że nie lubię, jak im się to wymiesza. Nie chciałam, żeby moje dziecko dostało kolejnego ataku złości i po prostu potem nie jadło, żeby się nie zniechęciło. No i w drodze takiego, można powiedzieć, ostrożności zrobiłam właśnie tak, ale później już Kacper był otwarty na to, żeby to wymieszać albo te mięso położyć po prostu na ten makaron, tak. Powiem Wam, długi czas były serki homogenizowane, się ciągło i to bardzo długo, a teraz ich nie cierpi. Po prostu ktoś mu chce jogurt dać, serek, coś tam, nie za bardzo. Od czasu do czasu zje sobie jabłko, no bo po prostu lubi sobie zjeść. Na sanatorium bardzo dużo jabłek jadł, można powiedzieć dziennie. Dziennie sobie zjadł jabłuszko i było ok. Jeśli chodzi o takie warzywa albo coś tam, no to czasami ma ochotę na marchewkę, na groszek, na przykładowo brokuła, znowu na kalafior, ale kalafior lubi lepiej. To jest taki jego zastępnik kartofli. Kartofli jako tako, ja bym powiedziała, tylko w postaci pire.
No i frytek. Jak już je, to po prostu te frytki, ostatnio za bardzo frytek nie, no to zostawia. Wrzucił się w McDonaldzie ostatnio na moje frytki, bo chciał mieć te duże, takie postawione. No dobra, no to mówię, weź sobie. A ja sobie zjadłam jego frytki. No i potem się okazało, że tych moich frytek dojeść do końca nie umiem. No i takie wiecie rzeczy. Dużo się wiąże z tym, że jeśli jest jedzenie, to się wiąże ze stratami. Często było tak, że Kacper czegoś nie zjadł, musieliśmy wyrzucić. Bardzo często jest tak, że jeśli go coś bierze, gardło go boli albo coś takiego, to człowiek już się zastanawia, bo to daje do zastanowienia, bo dziecko zaczyna nie jeść po prostu i bardzo mocno chrząka. Czasami z tym chrząkaniem to jeszcze Wam teraz powiem, że czasami jak się czymś mocno podekscytuje, też chrząkam, także to nie jest wyznacznik, u niego to jest bardziej takie niejedzenie, albo jedzenie więcej takich jakby płynnych rzeczy. Ja bym powiedziała, że on bardzo lubuje się, jak jest przeziębiony, bardzo lubuje się w rosole. Nie wiem czemu, ale po prostu ostatnio w zeszłym tygodniu, nie w tą niedzielę, w zeszłą niedzielę Kacper sobie zażyczył zjeść rosół, no bo go gardło bolało, nie umiał jeść nic innego. Ja mu wcześniej dałam leki, z lekami też był cyrk dawno temu, bo po prostu nie szło mu dawać leków. On tego smaku nie znał, nie umiał zaakceptować, nie było tego z czym wymieszać. Syrop mu chciałam dać, musiałam mu taki, wiecie, syrop normalnie do buzi dać. No po prostu było to dla nas straszne, bo trzeba było mu do buzi na chama to wsadzić po prostu ten syrop, żeby go łyknął. Nieraz było tak, że się cały popluł i był klejący, trzeba było go przebrać, no i takie rzeczy, wiecie, no i kupa stresu i nic więcej, no ale w końcu nauczył się syropu i wiem, że jedną taki rodzaj syropu właśnie próbuję na bazie miodu, także syrop na bazie miodu jest jak najlepiej i dobry, bo zostawia ten taki film ochronny. Jeśli chodzi o syropy z cebuli, to nie za bardzo, ale czasami Kacper ma ochotę na cebulę w postaci naturalnej, czyli nie żadnej tam wymieszane z czymś tam i tak dalej, syrop z cebuli, coś tam. Jak go coś bierze, po prostu mój mąż lubi sobie czasami zjeść, nie wiem, po prostu pokroić sobie cebulę albo coś tam i sobie tak zjeść z czymś tam, nie? Jakieś sobie danie zrobi, a Kacper mu podkrada tą cebulę, aż w końcu weźmie taki kawałeczek, wiecie, jak cebula ma prążki, to taki kawałeczek weźmie i sobie zje jak jabłko po prostu. Kiedyś się rzucił na cebulę, to było już jakiś czas temu, dawno temu, nie wiem, 2-3 lata temu, może nie, albo nie wiem, nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale wiem, że na Instagramie jest u mnie filmik, gdzie Kacper jadł cebulę, po prostu wziął sobie jadł jak jabłko. W dzisiejszych czasach nie ma jakoś tak tej ostrej takiej cebuli, wiecie, takiej, co jak się było dzieckiem, to były te ostre cebule, aż w oczach paliło. Osobiście, dla mnie to jest tak, kroję obojętnie jaką cebulę, zawsze płaczę. Mam bardzo wrażliwe oczy na alergeny, na wszelkiego rodzaju zapachy takie, wiecie, które są bardzo dobitne, które drażnią moje oczy i później naraz jestem zapłakana, mam czerwone oczy po prostu. Osobiście nie lubię zapachowych tuszy, jak tusze śmierdzą, już wiem, że będą mi oczy po prostu płakać, jak się to mówi. Tak. Z tym jedzeniem u Kacpra to jest też różnie, powiedziałam. Zupę jeszcze je ostatnio pomidorową, bo zostało mi trochę rosołu. No i pytam się Kacpra, zjesz ryż? Pokazałam mu ryż. I czy chce, żebym zrobiła z tego zupę pomidorową. Znaczy się nie, że z ryżu, ale z tego przecieru, bo mu pokazałam przecier. Zupę, ten rosół, tak? No i ten ryż, tak? I pytałam się,
czy chce tą zupę, no to on powiedział, że tak. Jak się rzucił na tą zupę, to zjadł 3 te duże takie miski. Ja mówię, ja nie mogę, tak mu się jakoś tak poprawiło. Kacper lubi, jeśli chodzi też o mięso, jakieś tam przede wszystkim z kurczaka, jakieś nuggetsy, może kotlety panierowane, takie, no wiecie, schabowe. Ja powiem tak, jeśli chodzi o mięso wołowe, to fajnie tak ten, jak się to nazywa, od czasu do czasu zje kotleta mielonego, ale bardzo rzadko. On raczej nie lubi się takich. I przede wszystkim Kacper nie lubi duszonego mięsa, tak jak my lubimy, tak jak przykładowo ja powinnam jeść. No to po prostu on tego nie lubi i zawsze muszę mieć jakąś alternatywę pod ręką, bo no co ja mam dać dziecku. Mimo to jego jadłospis się w dużej mierze rozszerzył. Są momenty, kiedy zje sobie zupę warzywną, gdzie tam jest dość dużo marchewki, groszek jest i tak dalej. Nieraz sobie zje sam groszek. To zależy, na co ma po prostu ochotę. Nieraz się rzuci na kiełbasę, nieraz się rzuci na parówkę. No to ma takie wiecie, takie fale. Jemu to tak falami przychodzi i później człowiek z dnia na dzień nie ma pojęcia, co to dziecko zje, na co ma ochotę. Po prostu jest nieraz katastrofa i po prostu ja nie mam pojęcia, co ja mam zrobić, bo mamy obiad to i to, ale ja pod ręką muszę mieć to i to, żeby na szybko zrobić. Na szczęście Kacper lubi paluszki rybne, to jeszcze je i przede wszystkim łososia. Łososia uwielbia, wiecie, to niestety jest droga ryba i ograniczamy się ostatnio do paluszków, bo łososia tak kupujemy od święta. Może tam zdarzy się raz na miesiąc, 2 i tak dalej, ale po prostu za często jej nie jemy, bo naprawdę cena już powoli straszy i potem człowiek się zastanawia, czy kupić te paluszki rybne, czy kupić tą rybę albo coś innego. Ogólnie mięso, wiecie, zdrożało i wiecie. Jeśli chodzi o takie szynki, to Kacper w tym momencie lubi salami i taką, wiecie, jak wygląda mortadela, no to taką szynkę właśnie lubi. No i taki ma właśnie taki ma jadłospis, można powiedzieć, taki, no wiecie. W szkole jakoś nie piszą mi, nie mam napisane w zeszycie tym do komunikacji, że między szkołą a rodzicem, żeby tam był jakiś problem z jedzeniem. Tam zawsze jest coś, co Kacper zje. O to się nie martwię. Było często i grubo przez jakiś czas Kacper po prostu odrzucił chleb całkowicie jak my. Odrzucił nawet chleb tostowy. On jako ostatni po prostu jadł jeszcze chleb. No i po prostu jakoś tak nauczył się jeść. Nie jeść chleba, sam po prostu samoczynnie odrzucił chleb, bo widział, że my go nie jemy, że tu chleba się nie kupuje. No i ze względu na niego jest kupowany ten chleb tostowy. No to po prostu, wiecie, to on po prostu go jadł, ale teraz po prostu nie ma ochoty na niego. Bardzo często przynosił grubo do domu ten chleb, zjadł ten środek, a już później tego chleba nie jadł. To mówię, wolę mu dokroić tego salami, co lubi, niech się zje parę tych plasterków. Wiadomo, obiad zje coś większego, bo Kacper nigdy dużych śniadań zwykle nie je, bo zje sobie tylko trochę coś na śniadanie. No i wiecie, główny problem u Kacpra jest słodycze. Wiecie, jak to jest z dziećmi autystycznymi, ze słodyczami i to po prostu ja jeszcze nie wiedziałam swego czasu, kiedyś dawno temu, z czym autyzm się w ogóle je. Tylko najgorsze jest to, że jak dziecko czegoś nauczycie albo pokażecie coś dziecku, to potem nie da się tego oduczyć i bardzo ciężko jest oduczyć. Trzeba naprawdę drastycznych rzeczy, po prostu drastyczne kroki podjąć, żeby po prostu tych rzeczy nie było. Przede wszystkim nie zabieramy w tym momencie Kacpra na zakupy, ponieważ od czasu do czasu idzie, ale wiemy, że on wtedy sobie napakuje cały wózek, no, bez przesady. Weźmie sobie parę rzeczy jakichś takich, wiecie. Na co mu pozwalamy, to takie po prostu, nie wiem, żelki, jakieś Haribo, paczka żelek i on sobie teraz
zauważam, on sobie je zostawia. Kiedyś to potrafił zjeść całą paczkę masy tego wszystkiego, ale teraz nie. Po prostu sobie weźmie, zostawia sobie na potem, bo wie, że tego potem nie będzie mieć i już się nie kupi, a jak się kupi, to za jakiś długi czas. I Kacper zaczął tak sam z siebie oszczędzać swoje rzeczy na później, jakby tak zostawiać. Także to mnie się spodobało. No i powiem Wam, to by było na tyle o tym jedzeniu. Także jeśli macie ochotę, ma ktoś z Was dziecko ze spektrum autyzmu, chętnie poczytam Wasze komentarze, jak tam Wasze pociechy, Wasi podopieczni radzą sobie z tym jedzeniem, jak tam u Was jest przede wszystkim, albo macie znajomych kogoś. Ogólnie też normalne dzieci na pewno też mają jakieś problemy, więc możecie się z nami tutaj podzielić. Subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!